Cześć, witajcie! W ostatnim czasie wylałem swoje żale na portalu X, dawniej Twitter, odnośnie tego, co Ubisoft zrobił przy okazji prezentacji Assassin's Creed 4 Black Flag Remake. Bo jeśli jeszcze nie wiecie, to oficjalnie potwierdzono, że remake nie będzie zawierał współczesności. Nie chodzi nawet o sam fakt jej usunięcia, bardziej o sposób, w jaki to zostało przedstawione, bo padły teksty w stylu relikt z przeszłości, czasy się zmieniły, dzisiaj grają trochę inni gracze. A na samej prezentacji momentami wręcz wyśmiewano ten element serii i powiem wam szczerze, dla mnie jako fana wieloletniego, który siedzi w tej serii od lat, to trochę boli. Zwłaszcza, że jednocześnie dalej trzymamy się koncepcji Animusa, dalej istnieje Abstergo gdzieś tam, dalej mamy jakieś szczątkowe odniesienia jak Animus Hub, czyli taki dziwny twór, który niby spina to wszystko w całość, ale już bez sensownego kontekstu i funkcjonuje to jako menu po prostu, nie ma to większego żadnego sensu. I z tego co wiadomo, jedyna współczesność w tym remake'u to ma być krótka scenka wprowadzająca Edwarda do Animusa. Być może coś w stylu reklamy Abstergo, tak jak było to w Assassin's Creed Shadows, albo jakaś szybka sekwencja glitchy, że symulacja się sypie, wiecie. I tyle. Koniec tematu i musisz grać jako Edward od początku do końca. I wiecie co jest najciekawsze? Jak wrzuciłem o tym posta, to odniosłem wrażenie, że ludzie faktycznie tego nie chcą. Spora część graczy mówi wprost, wywalić współczesność, nikogo już to nie obchodzi lub to najnudniejsze segmenty w grze. Gościu, co ty chcesz? I wtedy dotarło do mnie, że duża część odbiorców tej serii to są dziś nowi gracze. Tacy, którzy zaczynali od trylogii RPG, czyli od Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey czy Assassin's Creed Valhalla. I dla nich ta cała warstwa współczesna nigdy nie była czymś istotnym. Niby mieliśmy wątek Layli, ale on trwał zazwyczaj chwilę, czyli wychodziliśmy na 10 minut do współczesności, by potem na 100 godzin wskoczyć w świat Animusa. Zapraszam do oglądania. No ale od początku, bo żeby w ogóle rozmawiać o tym, czy współczesność w Assassin's Creed ma sens, czy nie, trzeba zrozumieć, czym ta seria w ogóle była na starcie i skąd się wzięła. I tutaj cofnijmy się jeszcze przed 2007 rokiem, bo Assassin's Creed nie powstał znikąd, jego DNA wywodzi się bezpośrednio z Prince of Persia. To właśnie tam Ubisoft zaczął eksperymentować z parkurem, płynnością ruchu, wspinaniem się i interakcją z otoczeniem. I w pewnym momencie pojawił się pomysł, a co jeśli by pójść krok dalej? Pierwotnie Assassin's Creed miał być spin-offem Prince of Persia. Tak, dobrze rozumiecie, tej Prince of Persia. Dopiero z czasem twórcy zrozumieli, że to jest na tyle duży i unikalny pomysł, że zasługuje na własną markę. I wtedy wchodzi cała koncepcja, która dziś jest trochę zapomniana, a kiedyś była fundamentem tej serii, czyli historia w historii. Współcześni gracze konsumujący gry z serii Assassin's Creed nawet nie wiem, czy kojarzą te 3 słowa, które teraz wymienię. Animus, Abstergo Industries i pamięć genetyczna. To ostatnie kiedyś odgrywało bardzo istotną rolę, a dziś jestem pewien, że większość osób zapytanych, czym to służyło w grze, po prostu na to pytanie by nie odpowiedziało lub nie wiedziało, co to w ogóle jest. To nie było tylko tło, to była rama całej opowieści. Twórcy mówili wprost, że chcieli stworzyć coś więcej niż tylko grę historyczną. Chcieli połączyć przeszłość z teraźniejszością, pokazać, że konflikt asasynów i templariuszy trwa od wieków i ma realne konsekwencje tu i teraz. Że oni nadal istnieją, nadal walczymy i nadal jest konflikt na podłożu szukania artefaktów, które mogą zagrozić naszemu światu. I dlatego w 2007 roku, kiedy wyszedł pierwszy Assassin's Creed, to nie była tylko gra o skrytobójcach w czasach krucjaty i wymyślony konflikt 2 zakonów, to była historia o Desmondzie zamkniętym w laboratorium, zmuszonym do przeżywania wspomnień swojego przodka. I nagle okazywało się, że to, co robisz w przeszłości, ma znaczenie w teraźniejszości. Segmenty Desmonda miały ogromny sens. Widzieliśmy różne zwidy, czy nawet z czasem przejmowaliśmy umiejętności naszego przodka i mogliśmy ich używać w teraźniejszości. Totalnie zajebisty motyw. I teraz pytanie, które jest osią całego tego materiału, czy wycięcie współczesności to faktycznie krok do przodu, czy może odcięcie jednego z fundamentów tej serii? Tak jak wspomniałem na początku, fundamentem tej serii była historia w historii. I to nie jako dodatek, nie jako ciekawostka, tylko realny kręgosłup całej narracji. To właśnie ten pomysł sprawiał, że Assassin's Creed na starcie było czymś absolutnie świeżym, bo niby grasz asasynem w konkretnym okresie historycznym, ale tak naprawdę jesteś kimś innym. Jesteś gościem w teraźniejszości, który odtwarza wspomnienia przodka. Miało to na przestrzeni wielu gier różne iteracje, ale mniej więcej się do tego to sprowadza. No i wiecie, ten miks przeszłość plus teraźniejszość dawało coś, czego praktycznie nie było na rynku. To było spójne, zaplanowane, miało kierunek, przynajmniej na początku. Czułeś, że te gry prowadzą do czegoś większego i co najważniejsze, to się rozwijało z części na część. No i też
Tylko na początku niestety. Desmond nie był tylko awatarkiem między misjami, to była postać, którą poznawaliśmy, która się zmieniała, która miała swój cel i swoją drogę. Od gościa zamkniętego w laboratorium i przestraszącego, bojącego się rzeczywistości, po kogoś, kto realnie wpływa na losy świata i jest przywódcą. I to działało przez kilka części, ale potem coś zaczęło się psuć. Kulminacją był moment w Assassin's Creed 3, czyli śmierć Desmonda, i to był punkt zwrotny. Z jednej strony domknięcie pewnego rozdziału, z drugiej początek problemów całej marki. Zresztą ostatnia część była reklamowana jako domknięcie historii Desmonda i jak możecie domyślać się, zadziałało to bardzo dobrze pod względem marketingu. Chociaż gra moim zdaniem nie jest do końca aż tak dobra. I nie pojawiła się w moim rankingu top 10. Jeżeli nie oglądaliście, to link poniżej. I był to niby hit, ale Ubisoft nagle został bez głównego bohatera właśnie we współczesności. I zamiast iść dalej w tą stronę, zamiast budować coś nowego z takim samym zaangażowaniem, zaczęli się z tego wycofywać powoli, ale konsekwentnie. W Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Syndicate współczesność praktycznie nie istnieje. Masz jakieś głosy w tle, jakieś szczątkowe komunikaty, coś co bardziej przypomina easter egg niż realny element fabuły. Liżesz temat tylko na początku, no liźniesz coś tam na końcu i to tyle tej współczesności w tych częściach. I to jest moment, w którym gracze zaczęli się od tego odzwyczaić, bo skoro gra sama traktuje ten wątek jako coś nieistotnego, to czemu odbiorca miałby się tym przejmować? Teraz chyba wiecie, do czego bije, czyli jest to wina samego Ubisoftu, który konsekwentnie obrzydził graczom wątek współczesny. Lub zmarginalizował go na tyle, że przestał on obchodzić ich widownię, jeśli chodzi o fanów serii, od początku, bo potem, jak wiemy, przyszła nowa grupa odbiorcza. Potem pojawiła się próba powrotu, czyli Layla w Assassin's Creed Origins, rozwinięta w Assassin's Creed Odyssey i Assassin's Creed Valhalla. I tu jest ciekawy case, bo z jednej strony współczesności jest mało w tych grach, naprawdę mało, ale z drugiej dostajemy konkretne pomysły fabularne, które mają ogromny potencjał. I najlepszy przykład to jest właśnie Assassin's Creed Odyssey. Uwaga, spoiler, szukamy artefaktu, swego rodzaju berła nieśmiertelności. Trafiamy na nie jako Cassandra i nagle okazuje się, że ona żyła przez tysiące lat, od starożytności aż po współczesność. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Masz postać, która była świadkiem praktycznie całej historii świata. Masz możliwość połączenia różnych epok. Masz potencjał na historię, która spinałaby kilka gier naraz lub na wątki poboczne w każdej grze związane z Cassandrą, bo ona przeżyła dosłownie całą historię świata. I co robi Ubisoft? Spotykasz ją na sam koniec gry dosłownie twarzą w twarz jako Layla, oddaje ci Cassandra artefakt, mówi misja wykonana i znika. No i koniec. Potem pojawia się w Valhalli właśnie w tym koncepcie, o jakim mówiłem, i potem nie wraca nigdy, a mogłaby właśnie. To jest jeden z tych motywów, gdzie aż boli niewykorzystany potencjał, bo to pokazuje coś bardzo ważnego. Współczesność nadal może być świeża, nadal może być ciekawa, nadal może budować napięcie, skalę i historię, tylko trzeba chcieć to dobrze poprowadzić. A problem polega na tym, że Ubisoft przez lata robił wszystko, żeby ten wątek wygasić. Najpierw zabierasz Desmonda, potem spłycasz współczesność do minimum, potem wrzucasz nową bohaterkę, ale nie dajesz jej wystarczająco czasu ani przestrzeni i nagle po kilku latach mówisz, gracze tego nie chcą, po co to? I jeszcze się z tego śmiejesz. No nie chcą, bo sami ich tego oduczyliście i to jest moim zdaniem klucz. Widownia się nie zmieniła sama z siebie, ona została przeprogramowana przez decyzję twórców, bo jeśli przez kilka części pokazujesz, że coś jest nieważne, to odbiorca zaczyna to ignorować. Zwłaszcza, że jest to na przestrzeni kilkunastu lat, bierzmy to pod uwagę. A potem bardzo łatwo powiedzieć, to był tylko relikt przyszłości, ha ha ha. Tylko pytanie brzmi, czy to naprawdę był relikt, czy po prostu coś, czego przestano pilnować, bo patrząc na to, co ta seria robiła na początku i jaki potencjał miała współczesność, to nie był problem pomysłu, to był problem raczej wykonania. Przyszłość serii wydaje się dziś dość jasno nakreślona. Wszystko wskazuje na to, że kolejne odsłony będą skupiały się niemal wyłącznie na wątkach historycznych, a jeśli pojawią się remake, to współczesność najpewniej zostanie z nich wycięta albo ograniczona do absolutnego minimum. No i okej, tylko pojawia się pytanie, co dalej? Bo w planach jest remake pierwszego Assassin's Creed, to co z Desmondem? Rozbudują historię Altaira, dorzucą nowe misje, może więcej kontekstu polityczno-religijnego, ale całkowicie wyrzucą fundament, który spinał wszystko w całość? No, to nie ma żadnego sensu. Przecież w przypadku tej konkretnej części wątek współczesny nie był tylko dodatkiem, on był kręgosłupem całej narracji. Bez niego to już by nie była ta sama gra.
To jest po prostu historyczna przygoda, a nie Assassin's Creed w pełnym tego słowa znaczeniu. I mam wrażenie, że Ubisoft znowu stoi dokładnie w tym samym miejscu, w którym był po premierze Assassin's Creed Syndicate. Wtedy gracze byli zmęczeni formułą, wszystko zaczęło się powtarzać, hype opadł, więc trzeba było zrobić coś odważnego. I wtedy pojawił się Origins, który wywrócił serię do góry nogami. Dziś sytuacja wygląda bardzo podobnie, tylko pytanie brzmi, czy rezygnacja z wątku współczesnego to jest ta odważna decyzja, czy raczej pójście na skróty lub głupota? Bo wiecie, łatwiej jest coś wyciąć, trudniej jest coś naprawić. I teraz dochodzimy do momentu, który dla mnie był takim, a może jednak coś z tego będzie, czyli Assassin's Creed Valhalla. Tam wątek współczesny, mimo że nadal w tle, dostał w końcu jakiś ciężar. Domknięcie historii Laili, cały motyw tej maszyny podtrzymującej życie, która w praktyce okazuje się więzieniem i w tym wszystkim jest Basim. I to był naprawdę znowu świetny i świeży pomysł, bo nagle dostajemy odwrócenie ról, postać z przyszłości trafia do współczesności i staje się naszym punktem zaczepienia. Antagonista, który może stać się bohaterem lub celowo mieszać we współczesności. Gość, który ma wiedzę, doświadczenie, motywację i potencjalnie zupełnie inne podejście do świata niż Desmond czy Layla. Do tego dochodzą jeszcze te wszystkie sugestie związane z Desmondem, że gdzieś tam nadal jest, że istnieje w jakiejś formie, że pamięć została zatarta, ale decyzję już kiedyś podejmował. Nawet mówi ten ktoś w tej maszynie takie słowa do Layli, że Desmond w jakiejś formie żyje i to wszystko budowało naprawdę coś dużego. I wiecie, co jest najgorsze? Że nic z tym dalej nie zrobiono. Dostaliśmy świetny punkt wyjścia, naprawdę ciekawy twist, coś świeżego, coś innego i znowu cisza. Jakby ktoś w Ubisoftie powiedział, dobra, fajne, ale wracajmy do robienia dużych map i znaczków na minimapie. I tak powstało właśnie Shadows, gra, która zostanie szybko zapomniana, o ile już nie została zapomniana. No nie jest zła, nie jest tragiczna, jest po prostu okej, ale no nie jest niczym specjalnym. I dlatego wracając do pytania, które postawiłem na początku, czy wątek współczesny jest dziś potrzebny w Assassin's Creed? Na ten moment absolutnie nie. I to nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że Ubisoft sam przez lata nauczył graczy, żeby go ignorowali. Systematycznie go spłycali, chowali na marginesie i traktowali jak przerywnik między właściwą grą. Więc nic dziwnego, że nowa widownia, która weszła w serię przy trylogii RPG, patrzy na to i myśli, po co mi to? I dajcie mi wrócić do mojego bajeka Cassader czy Eivora. Ale prawda jest taka, że ten element nadal ma ogromny potencjał, tylko trzeba go umieć wykorzystać. Bo Assassin's Creed bez współczesności działa, jasne, sprzedaje się, daje frajdę, ale Assassin's Creed ze spójną, dobrze poprowadzoną historią, łączącą przeszłość z teraźniejszością, to jest coś unikalnego i nadal świeżego na rynku. Coś, czego dalej nikt tak naprawdę nie robi, nikt tego do dziś nigdy nie powtórzył. I może właśnie zamiast się tego pozbywać, warto byłoby w końcu zrobić to dobrze. I to właściwie tyle, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie tą kwestię współczesności w serii Assassin's Creed. No z bólem serca przyznaję, że mimo, że chciałbym, żeby to było kontynuowane, no to jest to na tyle spłycone do marginesu, że nie ma sensu tego ciągnąć. Wątek współczesny jest obecnie niepotrzebny. I z tymi słowami was zostawiam. Trzymajcie się, cześć!